Nazywam się Urszula Dobek. Urodziłam się w Radomiu w roku 1941, 19 października. Ja tylko wiem tyle, że moja babcia, mama i tam siostry dziadka, ponieważ dziadek trochę też i siostrami swoimi opiekował, to były jeszcze panienki, miał dwie siostry. I to robiły krówki na patelni i te krówki tam sprzedawano potem, żeby trochę tam jakoś zarobić, prawda? Żeby zdobyć trochę pieniędzy. To tyle wiem, bo ja tak, maluchem byłam, nawet nie wiem dużo, ale nie było lekko, nie było. Z tym, że myślę, że ta rodzina na jakimś tam poziomie żyła, bo dziadek jeszcze przecież siostrą swoim trochę też pomagał, rodzinę wspierał. Rezydenci byli, tak, w domu. Było getto w pobliżu komisariatu, w którym pracował właśnie mój dziadek. I myśmy tam krótko żeśmy mieszkali obok. Ja tylko właśnie wiem, że dziadek wyprowadził rodzinę jedną, kilkunastoosobową z getta. Miał te możliwości i przekazywał je do AK, bo w ogóle był też i w AK. I tyle co wiem, że jeszcze to już od mamy wiem, że w wózeczku pod materacem przewoziła jakieś broń. A ja tam w tym łóżeczku leżałam, najpierw myślałam, że to mój brat, ale to jednak byłam chyba ja, bo lata brata jeszcze nie było w 1942 roku. No było niebezpiecznie bardzo, bo to kara śmierci groziła nie tylko temu policjantowi, ale i rodzinie całej. Dziadek pomógł rodzinie żydowskiej Denów. No mam przebłyski, jak pamiętam, jak jeszcze tam na Reja koło tego komisariatu mieszkaliśmy. Taki Niemiec stał na podwórku, ja byłam na podwórku, się bawiłam, a on mi dawał czekoladę. Moja mama wyskoczyła i potem powiedziała, że on chciał mnie wziąć, zabrać, bo bardzo mu się podobałam. Pasowałabym na Niemkę, bo blondynka, niebieskie oczy. To tyle pamiętam i potem mnie już bardzo pilnowała, że na tym podwórku sama nie przebywała. To tyle to pamiętam i jeszcze jak dziadka aresztowali, przyszli Sowieci, myśmy się w pralni, w piwnicy schowali, cała rodzina i go stamtąd wyciągnęli. No i wywieźli wtedy go na Ural. To było po wyzwoleniu. Wyzwoliciele nasi kroczyli. Granatowa policja, no to przecież był wróg numer jeden, bo współpracownicy niby Niemców, ale byli różni. I pamiętam też jeszcze, że właśnie z tego jeszcze okresu, że u nas w piwnicy była partyzantka, taka Renia miała na imię. Na noszach leżała i ja tam z mamą, mama mnie zabierała z sobą do piwnicy i tam ją oporządzała po prostu i nosiła jej jedzenie, karmiła ją. No i pamiętam później te czasy, płacz babci, mamy, że babcia przy łóżeczku siadała wieczorem i mówiła, módlmy się do Bozi, żeby dziadek nasz wrócił, żeby dziadziuś, bo tam się mówi, dziadziuś, mówiła, żeby dziadziuś wrócił. No i wrócił. Co prawda dzięki świadectwu tego Żyda, który złożył właśnie świadectwo, to został zwolniony z tego Uralu i wrócił. Ale bardzo zniszczony człowiek. Pracował w kamieniołomach, nic nie mówił. Dziadek był bardzo nerwowy, jak wrócił, bardzo znerwicowany. Jak zobaczył, że tam dzieci któreś z nas zostawiło kawałek skórki chleba, to bardzo się denerwował i krzyczał. Był takim nawet trudnym człowiekiem do wytrzymania i być może dlatego myśmy się tutaj sprowadzili do Płocka, bo mój tata jakoś tak nie bardzo mógł chyba z tym wszystkim się pogodzić. Nie? Osiwiał tam oczywiście, zarośnięty brodą, jak wszedł, to taki jak jakiś dziad. Ale doszedł potem jakoś do siebie.
A ja byłam ukochaną jego wnuczką. Kazał sobie wyrywać nawet siwe włosy. Siwe włosy, ja mówię, ty dziadku, masz ich więcej niż czarnych, a on mówi, to wyrywaj czarne.